Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Dziś została otwarta droga ekspresowa S6 ze Słupska do Lęborka w województwie pomorskim. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców, jak i osób jeżdżących w te rejony kraju zawodowo czy turystycznie. Od dziś Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin i Słupsk uzyskały połączenie po drodze ekspresowej z Gdynią i Gdańskiem. W materiale opowiemy o fragmencie dziś otwartym oraz o całej trasie A6 i S6 od granicy polsko-niemieckiej przez Szczecin do Gdańska. Omówimy również planowane poszerzenie drogi S6 koło Gdańska o trzeci pas ruchu oraz rozpoczynającą się budowę zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu tej trasy. Udostępniony dziś fragment ma 40 km długości i znajduje się pomiędzy węzłami Redzikowo na wschód od Słupska, a węzłem Leśnice na zachód od Lęborka. Głównymi wykonawcami prac były firmy NDI, Aldesa oraz Intercore, a prace trwały w latach 2021-2026. Trasa posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Drogę ekspresową S6 budowaną latami od zachodu i od wschodu, więc dzisiejsze otwarcie spina te dwa niepołączone ze sobą odcinki. Dzięki oddaniu dzisiejszego fragmentu mieszkańcy Gdańska i Gdyni uzyskali dostęp do sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce i Europie poprzez drogę ekspresową S6. Wcześniej mieli taką możliwość, ale jedynie przez autostradę A1 i dalej np. drogami S5 i A2. Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A6 ma od dziś 385 km. Nowy fragment zaczyna się na węźle drogowym Redzikowo na połączeniu S6 z ulicą Słupską i Logistyczną po wschodniej stronie Słupska. Drugi węzeł to Budy, tuż obok miejscowości Damnica, która jest siedzibą gminy. Kolejne węzły to Bobrowniki, Żechcino oraz Skurowo. Wszystkie wymienione węzły znajdują się na połączeniu S6 z drogami powiatowymi lub gminnymi. Nie ma tutaj żadnej drogi wojewódzkiej lub krajowej, z którą S6 by się krzyżowała. Trasa kończy się na węźle Leśnice na połączeniu S6 z obecną DK6. Otwierany fragment jest dłuższy od obecnej DK6 na tym odcinku o 3 km i został poprowadzony bardziej na północ. Na otwartym właśnie fragmencie znajdują się dwie pary parkingów. Pierwsza, Paprzyce Północ i Południe, znajduje się na wschód od Słupska pomiędzy węzłami Redzikowo a Budy. Obecnie będzie można tu jedynie zaparkować oraz skorzystać z toalety. W przyszłości po obu stronach oprócz parkingów i toalet będzie znajdować się również stacja paliw i restauracja. Druga para parkingów, Darżewo Północ i Południe, znajduje się między węzłami Skurowo a Leśnice, tuż obok linii kolejowej nr 202 z Gdyni do Słupska, koło wsi Darżewo. Po obu stronach są to parkingi, gdzie można się zatrzymać oraz skorzystać z toalety. Autostrada A6 zaczyna się na granicy polsko-niemieckiej w Kołbaskowie i przez pierwsze 30 km poprowadzona jest po trasie wybudowanej jeszcze przez nazistowskie Niemcy, zwanej jako Berlinka. Pierwszym głównym węzłem, czyli takim, gdzie łączą się ze sobą autostrady i drogi ekspresowe i który powinien być oznaczony takim znakiem, będzie węzeł Szczecin-Zachód. Od autostrady A6 odejdzie tutaj droga ekspresowa S6, czyli zachodnia obwodnica Szczecina. W dalszej części materiału opowiem szczegółowo o właśnie rozpoczynającej się budowie tej trasy. Kolejny węzeł to Szczecin Klucz, gdzie do A6 dołącza droga ekspresowa S3 od strony Gorzowa Wielkopolskiego. 3 miesiące temu została wydana decyzja środowiskowa dla przebudowy tego węzła, która przewiduje, że łącznice pomiędzy drogami S3 i A6 zostaną poszerzone tak, aby wyeliminować występujące na nim zwężenie do jednego pasa ruchu. Można powiedzieć w końcu. Jednocześnie węzeł zostanie połączony jezdniami zbiorczo rozprowadzającymi z sąsiednim węzłem Radziszewo i stworzą one jeden węzeł zespolony. Dzięki temu możliwe stanie się zamknięcie dotychczasowego węzła Radziszewo, co można powiedzieć będzie historycznym wydarzeniem, ponieważ w końcu znikną ostatnie w Polsce łącznice bez pasów włączania i wyłączania na autostradzie. Od węzła Klucz autostrada A6 poprowadzona jest wspólnym śladem z drogą ekspresową S3. Kolejny węzeł to Szczecin-Kijewo, gdzie na wschód odejdzie droga ekspresowa S10 w stronę Stargardu, Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Jej budowa właśnie się rozpoczyna. Kawałek dalej na węźle Rzęśnica
który podczas przebudowy zmienił trochę swoją lokalizację, od S3 i A6 odbija Berlinka w swoim oryginalnym kształcie, która miała prowadzić do Królewca. Dla chętnych polecam do obejrzenia materiał o tej drodze, który nagrałem jakiś czas temu. Autostrada A6 zamienia się tutaj w drogę ekspresową S6, a następnie trasy S3 i S6 prowadzą wspólnie do węzła Goleniów Północ. Droga S3 od tego miejsca poprowadzona jest dalej na północ do Wolina i Świnoujścia, natomiast S6 na północny wschód. W przyszłości właśnie do tego węzła zostanie od zachodu doprowadzona nowa S6, czyli zachodnia obwodnica Szczecina. Następnie trasa S6 prowadzi koło Nowogardu, Płotów i Kołobrzegu do Koszalina. Na węźle Bielice, a właściwie Koszalin-Bielice, od S6 odchodzi droga S11 w stronę południową, która docelowo będzie prowadzić do Piły i Poznania. Dalej S6 jest poprowadzona koło Sianowa, Sławna, Słupska i Lęborka do okolic Trójmiasta wraz z odcinkiem opisanym na początku filmu. Na węźle Chwaszczyno trasa łączy się z drogą ekspresową S7, czyli nową obwodnicą metropolii trójmiejskiej. Do węzła Gdynia-Wielki Kack trasy S6 i S7 mają wspólny przebieg, a na tym węźle ponownie się rozdzielają. S7 prowadzi na północ w kierunku Gdyni, Chylonni, a trasa S6 w stronę południową w kierunku Gdańska. Na węźle Gdańsk Południe trasy S6 i S7 jeszcze raz się przecinają. S7 prowadzi na wschód, a dalej na południowy wschód w kierunku Elbląga i Warszawy. Natomiast S6 prowadzi na południe, żeby za chwilę koło Rusocina zmienić się w autostradę A1. Według niedawno opublikowanych wyników generalnego pomiaru ruchu w 2025 roku obwodnica Trójmiasta w ciągu trasy S6 była najbardziej obciążoną drogą o dwóch pasach ruchu w Polsce, ex aequo z obwodnicą Krakowa w ciągu autostrady A4. Pełną listę najbardziej obciążonych dróg według najnowszego pomiaru możecie zobaczyć w filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu oraz w opisie. W tym roku na obwodnicy Trójmiasta prowadzone są jeszcze pomiary uzupełniające, z tego powodu, że główne badania były wykonywane przed ukończeniem obwodnicy metropolii trójmiejskiej. Po opublikowaniu nowych wyników dowiemy się, o ile ruch na starej trasie spadł dzięki otwarciu nowej obwodnicy. Kilka miesięcy temu Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych do poszerzenia drogi S6 koło Gdańska do 3 pasów ruchu na długości 14 km. Rozbudowa rozpocznie się na południe od węzła Gdańsk-Karczemki, gdzie kończy się krótki fragment, na którym już teraz dostępne są 3 pasy. Następnie trasa zostanie poszerzona wraz z przebudową niewydolnych węzłów. Pierwszy z nich to Gdańsk-Szadółki. Niestety koncepcja przebudowy zakłada, że kluczowa relacja skrętna z południa od strony Łodzi w stronę centrum Gdańska, która obecnie prowadzona jest prawoskrętem, ma zamiast tego zostać poprowadzona łącznicą pośrednią z lewoskrętem na światłach, co może tworzyć korki wylewające się na jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą. Koniecznie trzeba tutaj więc jeszcze potwierdzić warunki ruchu mikrosymulacją, gdy tylko poznamy dane z pomiarów uzupełniających po pomiarze ruchu w 2025 roku. Gdyby miało się okazać, że po przebudowie zatory w tej relacji nie zniknęłyby, a nawet się powiększyły, to wystarczy po prostu nie wyburzać obecnej łącznicy, tylko pozostawić ją w użytku, podłączając ją do jezdni zbiorczo-rozprowadzającej. Drugi planowany węzeł do przebudowy to Gdańsk-Kowale na połączeniu S6 z drogą wojewódzką nr 221. Mamy tu bardzo interesującą koncepcję. Planowana jest budowa węzła diamentowego. Co to oznacza? Otóż nad drogą ekspresową S6 samochody będą jechały, można powiedzieć, pod prąd, jak w ruchu lewostronnym. Będzie to pierwszy tego typu węzeł w Polsce. Najbliższy taki znajduje się w mieście Odense w Danii. Kolejny węzeł to Gdańsk Południe. Główna część północna węzła zespolonego została właśnie gruntownie przebudowana, natomiast część południowa na połączeniu S6 z drogą wojewódzką 222, nieformalnie nazywana węzłem Straszyn, pozostała bez żadnych zmian i jest bardzo niewydolna. Na tym węźle istniejące ronda zostaną przebudowane na turbinowe, a województwo wybuduje obwodnicę Straszyna jako nowy przebieg drogi wojewódzkiej 222. Planowana rozbudowa o 3 pas zakończy się na południe od węzła Rusocin, gdzie droga S6 zamienia się w autostradę A1.
Węzeł Rusocin również zostanie przebudowany, ale dokładny zakres tej zmiany nie został jeszcze ogłoszony. Bardzo się cieszymy, że długo wyczekiwana przebudowa tej drogi została uwzględniona w planach. Dodatkowo naszym zdaniem warto byłoby już rozpocząć także prace przygotowawcze dla przyszłej rozbudowy dalszego odcinka S6 od węzła Gdańsk-Lotnisko na północ przez węzeł Gdynia-Wielki Kack do węzła Gdynia-Port na drodze S7. Mimo że dziś został otwarty cały ciąg drogi nr 6 z Kołbaskowa przez Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię do Gdańska, to budowa S6 jeszcze się nie zakończyła. Po północno-zachodniej stronie Szczecina właśnie rozpoczyna się budowa obwodnicy zwanej jako Zosia, która będzie stanowić nowy przebieg drogi ekspresowej S6. Trasa zacznie się na węźle Szczecin-Zachód na połączeniu A6 z S6 i DK13. Na południe od tego węzła budowana jest obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 do przejścia granicznego w Rossówku. Natomiast zachodnia obwodnica Szczecina zacznie się na tym węźle i zostanie poprowadzona najpierw na północ, a później na wschód. Trasa będzie miała 50 km długości, a jej budowa została podzielona na 4 odcinki. Fragment w obrębie węzła Szczecin-Zachód o długości 1,7 km wraz z nowym przebiegiem DK13 od wsi Rossówek powinny zostać otwarte w 2028 roku. Następne 2 odcinki mają zostać otwarte w 2029 roku. Od węzła Szczecin-Zachód do węzła Dołuje długości prawie 14 km oraz od węzła Dołuje do węzła Police długości 12 km. Natomiast ostatni odcinek od węzła Police do węzła Goleniów północ długości 23,5 km wraz z tunelem pod Odrą ma zostać ukończony w 2033 roku. Na nowej trasie powstaną następujące węzły drogowe. Wspomniany już Szczecin-Zachód, który będzie węzłem zesplonym. W jego północnej części od drogi S6 odchodzi dwujezdniowa DK13 w stronę centrum Szczecina. Drugi węzeł to Będargowo, z którego możliwy będzie dojazd do zachodnich dzielnic Szczecina. Trzeci węzeł to Dołuje, który powstanie na połączeniu S6 z planowanym nowym przebiegiem DK10. Będzie to droga dwujezdniowa i na jej budowę na wschód od węzła w stronę Szczecina trwa już przetarg. Natomiast dla odcinka na zachód od węzła w kierunku Niemiec jest uzyskana decyzja środowiskowa, jednak na ten moment nie słychać o planach ogłaszania przetargu. Kolejny węzeł to Dobra, który powstanie na połączeniu z planowaną nową drogą, czyli obwodnicą Wołuczkowa. Na razie nie wiadomo, kiedy samorządowi uda się znaleźć finansowanie dla tej trasy. Niemniej warto tutaj pochwalić, że węzły na zachodniej obwodnicy Szczecina zostały od początku zaprojektowane w przyszłościowych lokalizacjach, a nie na starych przebiegach dróg. Za węzłem Dobra pomiędzy miejscowościami Sławoszewo i Bartoszewo wybudowane zostaną po obu stronach parkingi Sławoszewo Północ i Południe. Znajdować się będą na nich parkingi oraz toalety. Piąty węzeł to Tanowo, obok dróg wojewódzkich nr 114 i 115. Kolejny węzeł to Police na połączeniu S6 z obwodnicą Polic, która też jest już w realizacji. Zaraz za węzłem Police zlokalizowany będzie wjazd do tunelu pod Odrą. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce długości aż 5 km. Wcześniej był tutaj rozważany zarówno most, a także dużo krótszy tunel, jednak ostatecznie zdecydowano, że powstanie 5-kilometrowy tunel. Tak właściwie tunele będą 2 i zostaną wydrążone maszyną TBM, z angielskiego Tunnel Boring Machine. Średnica zewnętrzna będzie wynosiła niemal 15 metrów, natomiast grubość obudowy to 60 cm. Między nawami tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych, które będą służyły do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 metrów poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 metrów. Tak duża długość tunelu wynika m.in. z tego, że będzie on przechodził pod instalacjami zakładów chemicznych w Policach, drogą wojewódzką 114, liniami kolejowymi, terenami portu Police oraz nurtem Odry. Po rzece Odra prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie, co oznacza, że gdyby zdecydowano się na budowę mostu, to musiałby on być bardzo wysoki. Wylot tunelu zlokalizowany będzie około 500 metrów od brzegu Odry. Po wschodniej stronie Odry zlokalizowany będzie węzeł Modrzewie na połączeniu S6 z drogą wojewódzką nr 111. Kilka kilometrów na wschód od tego węzła powstanie druga para parkingów. Tutaj oprócz parkingów i toalet przewidziano rezerwę terenu pod budowę stacji paliw i restauracji. Nowa trasa zakończy się na węźle Goleniów Północ, gdzie połączy się z istniejącymi już drogami ekspresowymi S3 i S6. Sam węzeł zostanie rozbudowany o brakujące łącznice.
Sprawą, która na ten moment nie daje mi spokoju, jest numeracja dróg po oddaniu zachodniej obwodnicy Szczecina. Droga S6 zacznie się na węźle Szczecin-Zachód i poprzez nową obwodnicę dotrze do węzła Goleniów Północ i dalej w stronę Gdańska. Trasa S3 pozostanie tak jak teraz, czyli od strony Gorzowa Wielkopolskiego przez węzły Klucz, Kijewo, Goleniów Północ będzie poprowadzona w stronę Świnoujścia. Dodatkowo numer A6 pozostanie na południowej obwodnicy miasta. Żeby nie dublować numerów A6 i S6, jak to ma miejsce w województwie śląskim w przypadku dróg A1 i S1, droga numer 6 powinna zostać poprowadzona od granicy z Niemcami do węzła Szczecin-Zachód, a następnie po zachodniej obwodnicy Szczecina. W takim razie pomiędzy węzłami Szczecin-Zachód i Szczecin-Klucz powstałaby dziura. Można na przykład zmienić przebieg drogi numer 10 tak, żeby od węzła Kijewo została poprowadzona przez węzeł Klucz do węzła Szczecin-Zachód jako A10 i dalej na północ do węzła Dołuje, gdzie od S6 odchodziłaby DK10 do przejścia granicznego w Lubieszynie. Trzeba zwrócić uwagę, że dojazd do portu morskiego w Szczecinie musi pozostać drogą krajową, bo tak stanowią przepisy. Ale oczywiście nie jest powiedziane, że musi być to akurat droga numer 10. Zwłaszcza, że mało kto będzie jechał od przejścia granicznego w Lubieszynie do węzła Szczecin-Kijewo przez centrum Szczecina, gdyż będzie lepsza droga przez zachodnią i południową obwodnicę miasta. Alternatywnie numer 10 mógłby zostać skierowany do przejścia granicznego w Kołbaskowie, gdzie autostrada A10 przechodziłaby w niemiecką autostradę nr 11. Jeszcze inny sposób to pozostawienie S3 i A6 oraz S6 w obecnym śladzie, a nazwanie nowej zachodniej obwodnicy Szczecina jako S13. Wtedy w ogóle problem właściwie sam by się rozwiązał. Zmiana numeracji potrzebna jest również na drugim końcu trasy. Przy okazji planowanej rozbudowy o trzeci pas ruchu warto byłoby od razu przekwalifikować fragment od węzła Gdańsk Południe do węzła Rusocin z drogi S6 na autostradę A1. Obecna sytuacja, gdy główna polska autostrada nie dochodzi do węzła Gdańsk Południe, tylko kończy się kilka kilometrów wcześniej koło wsi Rusocin i zmienia się w drogę S6, jest zupełnie nielogiczna i wprowadza tylko niepotrzebne zamieszanie. Jeszcze inna sprawa, że gdyby nie niepoprawne zdublowanie numerów A1 i S1 na Śląsku, to cała zachodnia obwodnica Trójmiasta mogłaby mieć numer S1 jako przedłużenie drogi A1 zamiast S6. Jeszcze bardziej przyszłościowo DK1 mogłaby wtedy zostać przedłużona dalej do Władysławowa po planowanej trasie Via Maris, a DK7 do portu w Gdyni albo na odwrót. Obecnie w ciągu autostrady A6 i drogi ekspresowej S6 pomiędzy granicą Polski z Niemcami w Kołbaskowie a Pruszczem Gdańskim znajduje się 11 parkingów. Na odcinku 385 km wypadają średnio co 35 km. Jest to trochę zbyt mało. W przyszłości planowane są jeszcze 2 parkingi na budowanej północno-zachodniej obwodnicy Szczecina. Oficjalnie nazwa drogi A6 i S6 to trasa kaszubska. Kompletnie nic nie mam do tej nazwy, jednak żałuję, że nasze drogi ekspresowe, które są wybudowane w standardzie autostrad, nie są właśnie autostradami. Wtedy droga mogłaby się nazywać np. autostrada północna lub autostrada nadmorska. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Co sądzicie o nowej trasie? Oraz napiszcie, jeśli się po niej przejedziecie, swoje wrażenia. Film pomogli mi zrobić Krzysztof Kleiner oraz Patryk Struszczak. Pozdrawiam, Radek.